Upadały systemy, upadały narody, były wojny, były delegalizacje walut, papierowych walut zniknęło dziesiątki tysięcy po drodze, a złoto dalej ma tę samą wartość. I to jest piękno, widzisz, to jest piękno przechowywania części majątku w złocie. Części, bo to nie chodzi o to, żeby za wszystko kupić złoto. Zrozum, że jak ktoś ma 500 000, 1 milion, 2 miliony, 10 milionów, to zaczyna myśleć, co z tym robić i zaczyna mieć ten problem, że jak to zamieni w złotówki i schowa do tapczanu, a mu unieważnią te złotówki, albo one będą warte 2 penta kiełbasy, te złotówki z jego tapczanu, tak, bo będzie hiperinflacja, którą mieliśmy na przykład pod koniec lat 80. ostatnio, to on zaczyna myśleć, jak to przenieść, żeby przenieść na następne pokolenie, przenieść na swoją emeryturę, przenieść na swoje za 20 lat. Chciałbym móc przenieść tą wartość. W złotówce papierowej jest to ciężko zrobić. W złotówce na koncie podwójnie ciężko, bo nie dość, że to jest złotówka, to jeszcze zdalnie ci są w stanie to zająć. Wybrane, wyselekcjonowane kryptowaluty, złoto bulionowe, czyli bulionowe złoto to jest takie 99%, nie tak jak nosisz na sobie, 99,9% to jest złoto bulionowe. Nie nadaje się do robienia biżuterii, nie nadaje się do użytkowania, nadaje się do tezauryzacji majątku, czyli odkładania majątku w czasie. Do zakopania w lesie. Ma gigantyczne zalety nad na przykład papierowym pieniądzem w postaci złotówki, bo złotówkę możemy w poniedziałek wstać, już było tak kilka razy w ciągu 100 ostatnich lat, że ludzie wstawali w poniedziałek i się dowiadywali, że ich złotówki nie są warte nic. Natomiast złota się nie da zdelegalizować. Od kilku tysięcy lat złoto ma wartość mniej więcej tą samą w czasie, bo w starożytnym Rzymie za uncjową monetę można było kupić pas, strój, ubrać się od stóp do głów. Mężczyzna mógł się ubrać i dzisiaj też za uncjowa moneta to jest $1300, więc to jest po dzisiejszym kursie 4000, więc mężczyzna, dżentelmen na poziomie za 4000 jest w stanie się od stóp do głów ubrać, nawet może jeszcze zegarek jakiś tam zakupić do tego. Upadały systemy, upadały narody, były wojny, były delegalizacje walut, papierowych walut zniknęło dziesiątki tysięcy po drodze. A złoto dalej ma tę samą wartość. Żaden rząd nie jest w stanie powiedzieć, że twoje monety, które masz zakopane, od jutra nie są nic warte. I to jest piękno, widzisz, to jest piękno przechowywania części majątku w złocie. Części, bo to nie chodzi o to, żeby za wszystko kupić złoto. Prawdopodobnie wybije niebawem górą. I to wybije grubo. Może nie tak jak kryptowaluty niektóre, gdzie było kilkanaście milionów procent wzrostu, ale te 200-300% jest całkowicie realne na złocie w ciągu najbliższych 3-5 lat. Ale to dlatego, 300% to jest dobry zysk w 3 lata, 3-5 lat. To dlatego, że bardzo dobry zysk. Było stabilne przez jakiś czas, wystarczający i teraz po prostu musi być to odbicie, czy... Tak, a w międzyczasie drukowano bardzo dużo pieniędzy i jak te pieniądze będą szukały pokrycia w realnych rzeczach, to mogą je znaleźć w złocie, tym bardziej jak może pęknąć bańka, już zaczęła pękać w Norwegii, Wielkiej Brytanii. Mamy od paru lat pierwsze spadki cen w Oslo, w Londynie. Tam pęka bańka. Dlaczego pęka? Bo Fed podnosi stopy. To jest bardzo prosty mechanizm. Fed podnosi stopy, za chwilę Bank Anglii też będzie musiał podnieść stopy, za chwilę pęknie bańka nieruchomości. Ktoś ma 10 milionów, 5 bądź 1 milion złotych i chce to zabezpieczyć i pomnożyć. I tu z odpowiedzią przychodzą kryptowaluty, metale szlachetne oraz ewentualnie nieruchomości w ciekawych jurysdykcjach, najlepiej po pęknięciu bańki cenowej, czyli za 2-4 lata. Ale jeśli ktoś musi już, no to można też pomyśleć już, tak żeby nie stracić na tym. Dobrej jurysdykcji, gdzie jest pewne prawo, mało demokracji, proste prawo, mało demokracji i dobra demografia. Bo wtedy... A sytuacja polityczna? I jakaś sensowna sytuacja polityczna, czyli mało demokracji, bo w demokracji jest tak, że jak zaczynają się problemy, to lud żąda, żeby zabrać bogatym. Więc to dla wszystkich bogatych jest nie za dobrze wtedy. Kończy się to jak do tej pory tym, że ci biedni od biednych biorą. Bo bogaci tak. Ze względów intelektualnych i innych zawsze się wymigają, więc biedni biednych. Czasami klasę średnią, bo klasa średnia nie ma na tyle mobilności i mocy intelektualnych, finansowych i innych, żeby się wywinąć, więc czasami oni jeszcze pożerają klasę średnią, co jest tragiczne społecznie, bo jak klasa średnia jest wyczyszczona z zasobów, to jest tragiczne społecznie.
A w Polsce jest w ogóle klasa średnia, czy są tylko biedni i bogaci? Miała się stworzyć, do końca się nie stworzyła. Co to by była polska klasa średnia? Może miasteczko Wilanów? Chyba to. Natomiast ta klasa średnia, oni intelektualnie tak, to jest klasa średnia, natomiast finansowo często są to duże kredyty hipoteczne. No właśnie, I to czyli tak naprawdę też nie ma biedni. nic złego w tym, dopóki stopy są stabilne. Skończy się era stabilnych stóp, będzie dużo dramatu. Dlatego jak ktoś może, to niech nadpłaca jak najszybciej. Z drugiej strony jednak też nie można tak tego negować, bo nie każdy odziedziczył spadek po Oczywiście. bogatym ojcu i nie może sobie zbudować na własnej działce domu. Często nie chce, bo jest to po prostu czasochłonne. Dzisiaj chcemy szybko, wygodnie, chcemy zapłacić, chcemy mieszkać. Więc nie wiem, trzeba znaleźć alternatywę na to, żeby jednocześnie mieć gdzie mieszkać. A oszczędzanie, odkładanie pieniędzy. Czyli w najprostszy z możliwych sposobów. Tak. 10 lat ciężko pracuję i oszczędzam. A jak wytłumaczysz to współczesnym Nie wytłumaczę. 20-latkom, którzy biorą kredyty na właśnie telefony komórkowe? Dokładnie. Skoro nie są w stanie odłożyć 2000 czy 1000 złotych, kupić tańszy telefon, biorą to na kredyt, to jak im wytłumaczyć, żeby odłożyli 300 000? Nie ma nic złego do końca w kredycie hipotecznym w formie tej anglosaskiej, gdzie jest stała stopa procentowa. Umawiasz się na 3% i na pewno będzie 3% plus marża. I dlaczego o tym nikt nie mówi? I dlaczego każdy mówi, że mieszkanie jest okej, weźmy kredyt i zamieszkajmy na swoim, a nikt nie powie wprost: Bo dealer narkotykowy nie mówi ci o złych konsekwencjach zażywania narkotyków. Sprzedając ci je, pragnie, byś patrzyła tylko na dobre tego strony i kupowała. To samo jest z systemem bankowym i ich produktem, czyli kredytem. Oni nie mówią o ujemnych, potencjalnych konsekwencjach tego wszystkiego. Oni mówią o pozytywnych. Poza tym dla nich to jest jeszcze fajniejsze, bo może być tak, że wielu ludzi 15 lat popłaci te kredyty, czy 10, potem dojdzie do dramatycznego wzrostu stóp, nie będą w stanie obsługiwać raty 3-krotnie wyższej, więc te nieruchomości wrócą do puli, wrócą do banków, zostaną z powrotem przejęte przez banki. Dlatego też raty są tak skonstruowane, że spłacasz najpierw odsetki, a kapitału mało, po to, żeby jak się wywrócisz po 15 latach, to żebyś nie miała spłaconego nic z kapitału, albo niewiele, i żeby na to końcowe rozliczenie było takie, że płaciłaś 15 lat, nie masz nic z tego. Oczywiście to wpływa na to, że ludzie ciężko pracują i system ma z nich pożytek i biegają za te cyferki, które generują banki centralne. Tak? tylko właśnie chyba nie o to chodzi, żeby biegać i spłacać kredyt, tylko Bo też mają pożyć nóż na trochę. gardle. Ale sami sobie poniekąd też ten nóż założyli. I to jest genialne w tym systemie z punktu widzenia twórców systemu. Prawda? Że ciężko jest złożyć reklamację w momencie jak wiesz, samemu. Złożyliśmy podpis, cyrograf. Dokładnie. Czy ten system rzeczywiście musi być oparty na kredytach i funkcjonować w taki sposób? On runie teraz. On nie będzie w takiej postaci, w jakiej my go znamy w ciągu kilku lat i przejdziemy do kryptowalut, bo złotem nie zaczniemy rozliczać z powrotem transakcji. Do barteru nie wrócimy. Nie, to nie jest na epokę internetu. Potrzebujemy waluty, która ma cechy takie, jak mają najlepsze kryptowaluty. To będzie sposób, tylko wiesz, będzie zamieszania dużo przy tym. To nie będzie tak gładko, że Znowu ktoś się bardzo dużo na tym dorobi, a inni upadną. ktoś się bardzo wzbogaci, ktoś bardzo zbiednieje. Dokładnie tak będzie, Olga. Dokładnie tak będzie.